W tym odcinku zobaczycie, jak wygląda produkcja napoju Coca-Cola. Pierwsza butelka Coca-Cola w Polsce została wyprodukowana w latach 70. Tylko w pierwszej godzinie w warszawskim Samie sprzedano aż 5760 butelek. Obecnie polska produkcja tego kultowego napoju odbywa się w zakładach Coca-Cola, HBC, w Staniątkach i Radzyminie. Postanowiliśmy je odwiedzić i sprawdzić, jak wygląda cały proces. Zaczynamy od zakładu w Radzyminie. To największy zakład Coca-Cola HBC w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa już od ponad 30 lat. Proces produkcji Coca-Cola zaczynamy od przygotowania samego napoju. Do tego potrzebna jest receptura, a ta znana jest niewielu osobom na świecie. Receptury nie znają nawet pracownicy zakładu. Do Radzymina dostarczane są gotowe komponenty, które łączymy ze sobą w ściśle tajnych, określonych proporcjach i tak powstaje Coca-Cola. Napój rozlewany jest m.in. do butelek PET, które w pełni nadają się do recyklingu. Jak wygląda sama produkcja? Do stworzenia opakowania konieczna jest preforma, którą produkuje się w maszynach wtryskowych, a następnie przekazuje do pieca, gdzie pod wpływem temperatury od 90 do 130 stopni Celsjusza i powietrza wdmuchiwanego pod ciśnieniem osiąga pożądany kształt. Tak powstała butelka trafia do kolejnego etapu, gdzie nakładana jest etykieta. Następnie każda z nich jest dokładnie płukana. Co ciekawe, woda użyta w tym procesie jest odzyskiwana i następnie ponownie wykorzystywana, np. w wieżach chłodniczych. Po wymieszaniu wszystkich składników w mikserze, napój podawany jest na linię i rozlewany do butelek. Pozostaje już tylko nałożenie nakrętki. Po zamknięciu butelki transportowane są na część pakowczą, gdzie po skompletowaniu wzgrzewki trafiają na palety, a następnie m.in. do magazynu wysokiego składowania. W budynku o powierzchni 2000 m2 znajduje się ponad 14 000 miejsc paletowych. Składowane aż na 17 poziomach palety poruszają się po 4 suwnicach o wysokości 40 metrów. Ich ruchem kieruje dedykowany system, dzięki czemu magazyn może przyjąć nawet 150 palet na godzinę. Oprócz napoju Coca-Cola w Radzyminie produkowane są także Fanta, Sprite, Kinley Tonic, ich nisko- i bezkaloryczne wersje. W zakładzie funkcjonuje również linia aseptyczna do produkcji soków i nektarów Capi oraz herbat gotowych do spożycia Fuse Tea. Przenosimy się do zakładu w Staniątkach. Poza liniami do produkcji butelek PET znajdują się tu także 2 linie do produkcji napoju w puszkach oraz linia szklana. Tak, to w tym zakładzie Coca-Cola rozlewana jest do kultowej butelki konturowej. Również tutaj produkowane są napoje energetyzujące Burn, Monster i Predator, a także syropy do dyspenserów, z których korzystają m.in. restauracje i kina. Na początek odwiedzamy zatem linię szklaną. Do zakładu trafiają m.in. butelki zwrotne. W tak zwanej myjce usuwane są etykiety i następuje ich kompleksowe mycie. Zarówno poprzez kąpiele, jak i dyszami pod ciśnieniem. Na koniec płukane są świeżą, uzdatnioną wodą. Żeby zweryfikować skuteczność mycia i jakość opakowania, każda butelka jest prześwietlana i sprawdzana przez urządzenie wizyjne. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności usuwana jest automatycznie z linii. Zakład w Staniątkach także dba o każdą kroplę, dlatego po pierwszym płukaniu woda jest odzyskiwana i ponownie wykorzystywana w kolejnych etapach. Czas przejść do samego rozlania napoju i kapslowania. Proces ten osiąga prędkość 31,5 tysiąca butelek na godzinę. Przenieśmy się na linię puszek, które razem z wieczkami docierają do zakładu jako już gotowy surowiec. Po przejściu kontroli, m.in. za pomocą kamer badających jakość wnętrza, puszki są odmuchiwane zjonizowanym powietrzem, które dodatkowo oczyszcza je przed nalewem. Tak przygotowana puszka trafia na nalewarkę, gdzie każde ze 124 stanowisk przepływowo odmierza poziom napoju w opakowaniu. Otwarta puszka Coca-Cola trafia na zamykarkę,
gdzie następuje jej trwałe połączenie z wieczkiem. Odbywa się to na 12 obrotowych stanowiskach. Zarówno nalewarka, jak i zamykarka potrafią wyprodukować nawet 90 tysięcy puszek napoju w ciągu godziny, co przekłada się na 25 puszek na sekundę. Następnie każda z puszek prześwietlana jest przez urządzenie, które kontroluje poziom nalewu. Przed pakowaniem w zgrzewki puszki są jeszcze opłukane i osuszane z zewnątrz. Gotowe zgrzewki trafiają na zrobotyzowany paletyzator. Wydajne energetycznie kompresory wysokiego ciśnienia podczas swojej pracy wytwarzają ciepło, które wykorzystujemy do ogrzewania hali. W zakładzie wykorzystujemy technologię KIRKLIP, bardziej ekologiczną, łatwiejszą w recyklingu alternatywę dla folii termokurczliwej podczas pakowania wielopaków puszek. To wszystko wpisuje się w naszą strategię Net Zero, czyli do 2040 roku osiągnięcie zerowej emisji netto w całym łańcuchu dostaw. W obu zakładach Coca-Cola HBC funkcjonują laboratoria, w których badany i monitorowany jest proces produkcji każdego z napojów. Nad całością czuwa zespół kontroli jakości, który prowadzi 3 laboratoria: fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne i sensoryczne. W pierwszym z nich prowadzone są szczegółowe badania każdego z surowców. Kolejne pilnuje standardu mikrobiologicznego instalacji i produktu. Natomiast ostatni, laboratorium sensoryczne, to nic innego jak zespół wyszkolonych pracowników, będących w stanie ocenić, czy smak produktów nie odbiega od założonej doskonałości. Zakłady w Radzyminie i Staniątkach są w stanie łącznie wyprodukować nawet niemal 9 milionów litrów napoju Coca-Cola w ciągu jednego dnia. Ponadto Coca-Cola HBC ma swoje fabryki także w Tyliczu oraz w Warenie na Litwie, gdzie produkuje wodę. Taki ekosystem w połączeniu z rozbudowaną siecią dystrybucji pozwala firmie dostarczać do całego regionu napoje na każdą okazję oraz porę dnia. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie musicie zobaczyć, jak powstają frytki.